Czy pojęcie elegancka i luksusowo wyglądająca kuchnia musi być równoznaczne z czymś, co jest bardzo drogie? Absolutnie nie. Tak naprawdę pieniądze wcale nie muszą być tu jedynym wyznacznikiem, tak samo jak i powierzchnia samej kuchni, bo zarówno te małe, jak i duże mogą robić naprawdę świetne wrażenie. Ale skoro nie o pieniądze tu chodzi, to w takim razie o co? Dzisiaj zajmiemy się tematem, w jaki sposób stworzyć piękną, elegancko i luksusowo wyglądającą kuchnię, nie wydając na nią fortuny, a stosując jedynie kilka bardzo prostych i fajnych trików. Zaczniemy od razu od dosyć kontrowersyjnego punktu, a mianowicie od magnesów na lodówce. Przez jednych są one uwielbiane i nagminnie kolekcjonowane przy okazji każdej podróży, a przez drugich kojarzone z kiczem i siedliskiem brudu oraz kurzu. A Ty do jakiej grupy należysz? Trzeba przyznać, że cała lodówka wypełniona po brzegi kolorowymi magnesami może wprowadzić trochę chaosu do pomieszczenia. Skutecznie odwraca też uwagę od reszty rzeczy, i zaburza pewnego rodzaju ład i porządek. Oczywiście jeśli lubisz taki akcent, to absolutnie nie musisz przecież czegokolwiek z tym robić. Ja osobiście jestem jednak tego zdania, że lodówka dużo estetyczniej wygląda, kiedy magnesów tych na niej po prostu nie ma. Nie są też na niej przyczepione żadne karteczki, kalendarze, listy zakupów, czy też masa małych zdjęć oraz dziecięcych rysunków. Oczywiście duża część z tych rzeczy niewątpliwie może być naszą piękną pamiątką, ale akurat umieszczanie ich na lodówce nie sprawi, że całe pomieszczenie będzie wyglądało bardziej elegancko i też wyrafinowanie. Ale oczywiście każdy lubi przecież zupełnie inny efekt. Kiedy chcesz szybko i stosunkowo tanio poprawić wygląd swojej kuchni, bez nadmiernego wydawania pieniędzy, i robienia w niej jakiejś rewolucji, przyjrzyj się swoim urządzeniom kuchennym, które znajdują się na wierzchu. W jakim stanie jest na przykład Twój czajnik, ekspres do kawy, robot kuchenny czy toster. Rzeczy się oczywiście zużywają i po pewnym czasie wcale nie wyglądają już tak dobrze jak na samym początku. A jeżeli jesteś jeszcze na przykład przed kupieniem ich, to staraj się podejść do tematu nie tylko pod względem praktycznym, ale również i estetycznym. Wybieraj takie rzeczy, które Ci się podobają i które też pasują do Twojej kuchni. Obecnie na rynku jest bardzo duży wybór sprzętów kuchennych w najróżniejszych kształtach, kolorach oraz stylach. Czajnik nie musi przecież być zwykłym czajnikiem. Może on wyglądać bardzo designersko i też bardzo elegancko. I uwierz mi, takie sprzęty, które są na widoku, potrafią bardzo szybko poprawić wygląd całej kuchni. Pamiętaj też o tym, żeby starać się je sukcesywnie czyścić, bo nawet najładniejsze sprzęty, które są brudne czy też porysowane, niestety wcale nie wyglądają elegancko. Jednym z fajniejszych patentów na szybkie poprawienie wyglądu własnej kuchni są deski, które ustawione są tuż przy ścianie. Fantastycznie wyglądają zwłaszcza te kamienne czy też drewniane, bo w obu tych przypadkach inwestujemy w naturalne, modne i też ponadczasowe dodatki, które nadają kuchni charakteru, pięknie ocieplają wnętrze i są jej niesamowitą ozdobą. Oczywiście można wykorzystać je na dwa sposoby. Albo deski te stanowią jedynie element dekoracyjny, albo dekoracyjno-użytkowy. Jednak w przypadku naturalnych materiałów trzeba je zabezpieczać i dbać też o to, by jedzenie, które na nich jest krojone, czy też po prostu serwowane, po prostu ich nie odbarwiło. Takie dodatki z łatwością można znaleźć w sieciówkach, marketach, czy nawet dyskontach. Ja osobiście najbardziej lubię właśnie połączenie drewna i kamienia. Wygląda to bardzo elegancko, i tak naprawdę będzie pasować do każdej kuchennej stylistyki. Przejdźmy teraz do suszarek do naczyń, które przydają się zwłaszcza tym, którzy posiadają zlew bez ociekacza. Takie zlewy obecnie są coraz częściej montowane, bo wyglądają bardziej nowocześnie i też subtelnie. Jednak pojawia się pewien problem, kiedy chcemy coś umyć ręcznie, opłukać owoce czy też warzywa, i musimy je gdzieś odłożyć, żeby po prostu wyschły. Rozstawianie kuchennych ściereczek gdzieś dookoła na blacie kuchennym nie wygląda za fajnie. Poza tym ściereczki robią się też mokre i nie zawsze jest to wskazane, żeby na przykład coś mokrego przez dłuższy czas leżało na blacie, bo w przypadku na przykład niektórych materiałów, które są jako blat kuchenny, może to powodować odbarwienia czy też plamy. Zamiast ustawiania klasycznej plastikowej suszarki do naczyń gdzieś obok zlewu, która, umówmy się, nie wygląda jakoś szczególnie fajnie, można zastosować na przykład rolmatę, którą rozwija się na zlewie. Kiedy potrzebujemy na przykład coś umyć i wysuszyć, tego typu rolmatę wyjmujemy z szuflady i rozkładamy. A kiedy nie jest ona nam już potrzebna, to ją po prostu zwijamy i z powrotem chowamy do szuflady. Tą rolmatkę akurat mam z firmy Elechi i zamawiałam ją razem ze swoim zlewem kuchennym, który nie ma typowego ociekacza, bo takiego nie chciałam. Dlatego zależało mi na tym, żeby jednak mieć coś takiego, co będzie funkcjonalne, wygodne, możliwe do zdjęcia, i oczywiście ładne.
Od kilku lat kuchnia nie jest już tylko typowo roboczym miejscem, ale też takim, które wpisuje się w stylistykę całego domu, a głównie salonu, bo bardzo często jest też z nim połączona, przez co nabrała też dużo elegantszej formy. I tak samo od dłuższego już czasu widać też mocny trend na półki w kuchni zamiast szafek lub też w połączeniu z nimi. Półki w kuchni nie muszą służyć wyłącznie do trzymania na nich kuchennych akcesoriów codziennego użytku, ale także jako przestrzeń do eksponowania pięknych dodatków. Skoro kuchnie weszły nam już do salonów, no to niech mają też coś z tej salonowej formy. Świetnym patentem na podniesienie atrakcyjności kuchni będzie właśnie użycie eleganckich dekoracji. Pater, wazoników, figurek, kamiennych moździerzy, a nawet zdjęć czy obrazów, które na półkach tych można ustawić, zamiast na przykład klasycznych kubków, talerzy czy innych akcesoriów. Jeśli część półek potraktujemy typowo dekoracyjnie, to gwarantuję Ci, że Twoja kuchnia od razu zyska na jakości i wyglądzie. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Przecież jeśli ktoś posiada małą kuchnię, w której no naprawdę każdy centymetr powierzchni ma znaczenie, nie będzie przeznaczał wszystkich półek na jakieś dekoracje. Jednak zawsze warto pomyśleć, by jakaś jej część mogła zostać właśnie w taki sposób zagospodarowana. W tym filmie mówiłam o pojemnikach do przechowywania różnych kuchennych rzeczy, które świetnie organizują nam przestrzeń. Są ekologiczne, zabezpieczają też przed molami, no i wyglądają bardzo elegancko. Jeżeli zależy Ci na estetycznym wyglądzie Twojej kuchni, pomyśl o kupnie tego typu pojemników. Możesz wykorzystać do tego również jakieś duże słoiki, które akurat masz, na które nakleisz na przykład etykiety z opisem, co się w nich znajduje. Naczynia te są w najróżniejszych kształtach, wielkościach i cenach. Najszybciej można dostać je na przykład w IKEA czy Pepco. Same słoje to oczywiście nie wszystko. Fajnie, kiedy dokładnie wiemy, co się w nich znajduje. I tu z pomocą przychodzi nam etykieciarka. To urządzenie jest niesamowicie pomocne w domu, bo nadaje się nie tylko do organizacji w kuchni, ale też i innych pomieszczeń, tak naprawdę całego domu. Ja na przykład nakleiłam etykiety na słoiczki do przypraw, na pojemniki, w których przechowuję różne rzeczy, no i oczywiście na swoje słoje. Wielokrotnie w swoich filmach mówiłam o kuchennych uchwytach i o tym, że są one jak biżuteria. To jeden z fajniejszych sposobów na bardzo szybką i też spektakularną metamorfozę, którą można zrobić naprawdę niskim kosztem. Zmiana samych uchwytów bardzo szybko potrafi odmienić wygląd i też charakter całej kuchni. Kiedy po prostu znudzą się nam dodatki w jakimś kolorze, czy też stare uchwyty są podniszczone bądź zepsute, chcemy pomieszczenie to odświeżyć, wprowadzić kilka zmian, warto zacząć właśnie od tego elementu. Przypominam jeszcze o subskrypcji mojego kanału, wciśnięciu przycisku lubię to pod filmem oraz dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. A na dziś to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!